Krosnem byłam związana od dzieciństwa, bo mamusia mi przekazywała różne techniki tkania z lnu, różne wielonicownicówkę i różne, mówię, tkałam, pomagałam mamusi. Ten mój dywan, który tu pani widzi, to są wspomnienia moich młodych lat. Bo jak byłam młoda, więc nie było ani radia, ani telewizora, no bo nie było światła, ale za to było wspaniale, bo my, cała młodzież, dzieci, bawiliśmy się wspólnie we wsi. Pewnego razu koleżanka miała imieniny, upiekła tort i chciała ugościć, ale koledzy byli tak fajni, mówią, co my się będziemy bawić tu we wsi. Założyli konie do wozów, wszyscy powsiadaliśmy, pojechaliśmy do lasu na polanę, tam potańczyliśmy, poskakaliśmy. Każde obrzeże te dookoła, to nazywa się bordiura, żeby odznaczało, co znajduje się w środku tego dywanu, czyli całe centrum. Dywan to powstaje od owcy do dywanu, bo najpierw owca, wełna, przy której dużo obróbki trzeba, bo jak się ostrzyże, to jest runo, wtedy trzeba uprać, wysuszyć, przebrać. Wtedy wiezie się na gramplarnię, bo każda swojej nie ma, jedna w okolicy. I wtedy powstaje niteczka na kołowrotku. Jak byłam młoda, to farbowałam barwnikami naturalnymi. Zbierałam korę dębu, korę brzozy, kwiaty nawet, ale to jest proces, był proces dość długi, bo trzeba było tego nazbierać, sparzyć wrzątkiem, przez 2 tygodnie musiało naciągać esencję tą, żeby później kolory, ale to były i piękne kolory, bo nigdy nie wyszedł taki sam kolor, tylko zawsze coś tam, jakieś cienie, czy jaśniejszy, czy ciemniejszy, ale to były piękne. Nawet w takim cebulniku się farbowało herbatą. Krosno to składa się, te podstawy to są staciwa, tam jest nabój, gdzie się nawijają niteczki osnowy, prątki, które utrzymują kolejność niteczek, żeby się nie plątały, bo w tkaninie i w niteczkach osnowy to musi być porządek taki jak w małżeństwie. Następnie ponawlekać w nicelnicę, do plochy i właśnie rozpoczyna się tkanie. Uwiązują się te niteczki do tak zwanego zatykacza i rozpoczyna się tkanie. Tkaninę dwuosnowową trzeba bardzo skrupulatnie, bo to są 2 osnowy, które łączą wzory. Po jednej i po drugiej stronie są te same wzory z różnicą tla. Między splotem wzorków jest pustka, jest taki worek. Jedna osnowa oddzielnie, druga oddzielnie. Przy pomocy listewki wybierają się wzorki, a pracować to trzeba rękoma, nogami i głową, bo nogami są ponoże, na które tam się nadeptuje, żeby powstawały czyny, oddzielały jedną osnowę od drugiej. Przy pomocy listewki wybierają się wzorki, no a wzorki to musi głowa pracować. Jaka jest przyszłość? No, moje życzenie, niech młodzi się uczą i niech biorą udział w konkursach, niech wyobraźnię twórczą mają ogromną, albo starsi niestety, ale taka kolej losu, że musimy odchodzić.